Zwierzęce motywy od kilku sezonów cieszą się niesłabnącą popularnością. Dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was 3 bardzo proste wzory inspirowane zwierzęcym printem. Cześć, tu Aniela. Witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Na tipsa nakładam 2 cienkie warstwy koloru z zeszłorocznej jesiennej kolekcji w odcieniu Fifth Avenue. Po utwardzeniu dodaję niewielką ilość białego żelu Sugar Effect, który rozcieram delikatnie za pomocą gąbeczki do ombre. Następnie zabezpieczam tipsa błyszczącym topem Tip Top. Na utwardzonym topie maluję wzór za pomocą paint żelu oraz pędzelka numer 006. Zaczynam od namalowania poziomych kresek idących po skosie. Następnie łączę kreski zaokrąglonymi łukami po bokach. Wzór dopełniam półokrągłymi wzorami po bokach, a następnie całość utwardzam w lampie. Po utwardzeniu przykładam do powierzchni tipsa złotą folię transferową, którą odciskam na lepkiej warstwie pozostawionej przez paint gel. Dzięki temu, że użyłam wcześniej topu bez przemywania, folia odbija się jedynie na namalowanym wzorze. Złotą folię zabezpieczam topem Tip Top. Na koniec za pomocą pędzelka numer 004 nakładam top Tip Top między namalowane linie. Tip Top to rzadki produkt, dlatego podczas wykonywania wypukłych zdobień wielokrotnie wsadzam tipsa chociaż na kilka sekund do lampy, aby produkt nie rozpłynął się. Tak prezentuje się gotowy wzór. Aby wzór był bardziej wypukły, można nałożyć kolejną warstwę topu. Kolejny wzór wykonam na zgniłej zieleni, czyli hybrydzie Dirty Diana. Ponownie zaczynam od nałożenia 2 cienkich warstw koloru. Na utwardzony kolor, tak jak poprzednio, nakładam niewielką ilość żelu Sugar Effect i rozcieram go za pomocą gąbeczki. Tym razem wzoru nie zabezpieczam topem bez przemywania, przechodzę od razu do wykonania zdobienia. Tak jak poprzednio, maluję wzór za pomocą żelu Paint Gel oraz pędzelka numer 006. Zaczynam od poziomych linii, malowanych lekko pod kątem, a następnie łączę je za pomocą ostrych krawędzi. Wzór po bokach uzupełniam figurami przypominającymi rąby. Całość utwardzam, a następnie na powierzchni tipsa odbijam folię transferową. Tym razem nie użyłam topu bez przemywania, dlatego folia odbije się nie tylko na namalowane przed chwilą krawędzie. Następnie złote ozdoby zabezpieczam za pomocą topu Tip Top. Całość utwardzam w lampie. Na koniec za pomocą pędzelka numer 004 nakładam krople topu, tak aby wzór był bardziej wypukły. Ostatni wzór wykonuję na lakierze My King Arthur. Ponownie nakładam 2 cienkie warstwy hybrydy, a następnie dodaję na kolor niewielką ilość białego żelu Sugar Effect. Tak jak poprzednio, nie zabezpieczam wzoru topem, przechodzę od razu do namalowania wzoru. Tym razem maluję figury na kształt zaokrąglonych rąbów. Zaczynam od środka paznokcia, a następnie przechodzę na boki. Nakładam większą ilość czarnego żelu, pogrubiam krawędzie.
Wzór utwardzam, a następnie odciskam na nim złotą folię transferową. Tutaj, tak jak w przypadku poprzedniego wzoru, złota folia odbija się zarówno na namalowanym wzorze, jak i wcześniej położonym lakierze, ponieważ wcześniejsza warstwa nie została zabezpieczona topem bez przemywania. Na koniec całość zabezpieczam topem tip-top. Za pomocą pędzelka numer 004 nakładam krople topu, tak aby wzór był bardziej wypukły. Tak prezentują się moje 3 propozycje na jesienne zdobienia z motywem zwierzęcym. Dajcie mi koniecznie znać, który ze wzorów przypadł Wam najbardziej do gustu. Po więcej inspiracji zapraszam jak zwykle na mojego Instagrama, link do niego znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym filmiku.